Są w polskim krajobrazie miejsca, których losy i wydarzenia się tam rozgrywające, jak w soczewce, skupiają w sobie długie koleje ojczystych dziejów. A jest ich wiele. Stoją dostojnie wśród pejzażu nie tylko wielkich stołecznych miast. Dyskretnie, ale dobitnie roztaczają panoramę dziejową. Wystarczy je tylko dostrzec i bliżej poznać. Tak jest właśnie z Półtuskim Zamkiem. Przez niemal 1000 lat był on piastowskim grodem, osadą średniowieczną, biskupią rezydencją, siedzibą władz zaborczych, okupacyjnych i polskich. Mury zamkowe widziały goszczących tu królów, cesarzy, premierów, prezydentów, wielkich polskich poetów i pisarzy. Spróbujmy zagłębić się w tę historię, by na nowo spisać fragmenty ojczystej historii przez pryzmat Półtuskiego Zamku. Spróbujmy zobaczyć, jak Gród Piastowski przemieniał się w tysiącleciu, by stać się dziś znanym w Polsce i poza jej granicami światowym centrum Polonii. Wpisany w ojczyste dzieje zamek, dom Polonii w Półtusku. Najstarsze ślady osadnictwa w tym rejonie oczywiście znacząco wyprzedzają początki państwa polskiego. Są to jeszcze osady z czasów chociażby rzymskich. Ale nas interesuje rola tego miejsca w historii polskiej i być może to miejsce ma swoją historię zaczynającą się dokładnie wtedy, kiedy zaczyna się historia polskiej państwowości. Profesor Aleksander Giejsztor kiedyś pytał w latach 60., czy Półtusk ma 1000 lat? Pytanie zostawił otwarte. Mierzyli się z nim potem badacze, głównie archeolodzy oczywiście, badacze kilku pokoleń i dzisiaj wiemy rzeczy następujące. Prawdopodobnie właśnie gdzieś w czasach Mieszka I, być może trochę wcześniej, być może w latach 50. już X wieku, miejscu bardzo dogodnym, bo u zbiegu rzeki Narwi i rzeki Pełty otoczonej kanałami przy naturalnym brodzie usypano 5-metrowe sztuczne wzniesienie, mówiąc mądrze plateau, na którym zbudowano gród. Nie znamy wszystkich szczegółów związanych z tym grodem, nie znamy na przykład sposobu jego fortyfikowania, bo tu dzisiaj stoi zamek. Ale ten gród służył prawdopodobnie od swego początku jako ośrodek administracyjny do nadzorowania tej części ziem podbitej już wtedy przez Polan. Jak administrowano? No, 2 cele były zasadnicze. Po pierwsze, przeprawa przez Narew była punktem newralgicznym dla rozwoju handlu i dla ruchów ludności. I usytuowanie grodu w tym miejscu kontrolowało ruch ludności i handel przez Narew w tym rejonie, głównie na tej linii wschód-zachód, bo to była główna ta oś handlu z tego rejonu. No a druga to oczywiście rozwój administracji lokalnej. Był to ośrodek na tyle duży i na tyle znaczący, że od kiedy dysponujemy materiałami źródłowymi, gród w Półtusku nosi już charakter kasztelanii, czyli jednostki terytorialnej administracji ówczesnego państwa polskiego. Jest zatem wielce prawdopodobne, że właśnie ponad 1000 lat temu, już u zarania państwa polskiego, to miejsce, gród, na którym stoi dzisiejszy zamek, którego pozostałością jest to sztuczne wzgórze, był jednym z lokalnych ośrodków kształtującej się wówczas polskiej państwowości. Efektem prac archeologicznych prowadzonych w ciągu kilkunastu lat było przygotowanie kilkunastu tomów dokumentacji polowej,
która wraz z odkrytymi artefaktami była przez wiele lat opracowywana archeologicznie, historycznie i dzięki temu mogliśmy zrealizować dwa bardzo ciekawe projekty już w obecnym wieku. Pierwszy z nich to projekt prowadzony wspólnie z Politechniką Warszawską, którego efektem było powstanie bardzo ważnej monografii pod redakcją Jana Słyka i Stefana Wrony. Było również efektem tego projektu przygotowanie prezentacji multimedialnych, ale również wykonanie rekonstrukcji grodu z trzeciej ćwierci XIII wieku, jednej z warstw zabudowań, wydrukowanie tej rekonstrukcji drukarką drukującą w technologii 3D. Innym kolorem oznaczono te zabudowania, które zrekonstruowano na podstawie już konkretnie odsłoniętych artefaktów. I drugi projekt, o którym warto wspomnieć, to powstała stała ekspozycja na 7 kondygnacjach wieży ratuszowej. Nosi ona tytuł Średniowieczne protomiasto w Półtusku, multimedialna ekspozycja z dzieł kasztelanii majątkowej Biskupstwa Płockiego. Prezentujemy na tej wystawie wiele bardzo ciekawych przedmiotów, pozyskanych właśnie również na Wzgórzu Zamkowym. Warto tu wspomnieć bardzo ciekawy medal pielgrzymi, szal jedwabny, sztylet, puginał, nerkowiec, który identyczny możemy odnaleźć w grobowcu Kazimierza Wielkiego w Krakowie, ale również możemy tutaj podziwiać rękojeść noża w kształcie długowłosej postaci z sokołem na jednym przedramieniu i z kielichem na drugim. Najprawdopodobniej rękojeść ta wzbogacała nóż, który służył do przycinania ptasich piór wykorzystywanych do pisania na pergaminie. Te wszystkie eksponaty świadczą o znaczeniu, jaki dla początków historii Półtuska miało Wzgórze Zamkowe i to wszystko, co się tam działo. Dzieje osady do XIV stulecia. Prowadzone w kilku etapach badania archeologiczne pozwoliły nam uzyskać wiedzę, jak wyglądało tutaj życie. Życie w takiej osadzie położonej na ufortyfikowanym sztucznym wzgórzu nad brzegiem rzeki. Osadzie zamkniętej, a więc przestrzeń na tym wzgórzu do życia nie była duża. Badania archeologiczne ustaliły, że biegły przez ten plac na wzgórzu 3 ulice. Jak wszędzie, tak i tutaj, one były utwardzane poprzez wyłożenie ich balami drewnianymi, które co jakiś czas sukcesywnie wymieniano. Gdyby szukał jakiegoś odwzorowania, to najłatwiej by było powiedzieć, że te ulice były ułożone w kształt takiej strzałki z wydłużonymi ramionami. Wzdłuż nich ciągnęły się domy. No, domy oczywiście nie w takim znaczeniu i nie w takim kształcie jak dzisiaj, dużo mniejsze, bo i przestrzeń była tutaj mniejsza. Domy oczywiście w całości drewniane, w większości kurne chaty, jedno- lub dwupoziomowe, wielkości raczej bym powiedział naszych dzisiaj domków na działkach wypoczynkowych, takich niedużych drewnianych. Ludność w tych biedniejszych, mniejszych domkach spała, mieszkała razem ze zwierzętami hodowlanymi, które tutaj trzymano raz dla własnego ciepła, dwa dla ciepła zwierząt. Ewentualnie w tych większych domach była druga kondygnacja. Te domy także co kilkadziesiąt lat zmieniano na nowe, także mamy tutaj warstwy osadnicze, tak jak ta osada funkcjonowała. Niestety niewiele wiemy na temat tego, co najważniejsze było na tym wzgórzu, a więc tej siedziby władzy. W tym grodzie musiała funkcjonować jakaś władza. Wiemy, że od początku XIII wieku, a najpóźniej w pierwszej połowie XIII wieku, całe te tereny położone nad Narwią zostały przekazane przez książąt mazowieckich biskupom płockim i stały się siedzibą wielkiego klucza dóbr, który nazywano księstwem półtuskim, a samych biskupów książętami półtuskimi. Tej siedziby
władzy nie możemy znaleźć, bo ona prawdopodobnie ukryta jest pod fundamentami obecnego zamku. Tak naprawdę to, co wiemy, to, że taka siedziba musiała istnieć. Jest kilkumetrowa, długa belka wykopana tutaj, która nijak nie pasuje skalą, wielkością do tych domków, które funkcjonowały. Prawdopodobnie jest to z osiedla wzięte jakiś kawałek do budowy jednego dużego gmachu, który mógł być siedzibą lub, bo tego też nie wiemy, też można się spodziewać, że w tym miejscu musiała gdzieś istnieć, także na terenie tego grodu, jakaś budowla sakralna, jakaś kaplica. Te budynki mamy w domyśle. One w tej makiecie protomiasta półtuskiego są oczywiście w jakiś sposób odwzorowane, czy może domyślane do całości konstrukcji urbanistycznej tego niewielkiego założenia. Ludzie tutaj żyli, no tak jak ludzie wtedy, tak wiemy, że trochę polowali z tego, co po nich pozostało. Wytwarzali oczywiście trochę ceramiki. Również hodowali zwierzęta, wypasali zwierzęta na okolicznych łąkach i w puszczach. Co ciekawe, wiemy, że część tej ludności, która tutaj mieszkała, napływała ze wschodu. Sądząc po znaleziskach kultury materialnej, część to byli osadnicy, którzy przybywali właśnie gdzieś z rejonu Bugu, z terenów ówczesnej Rusi. Albo przynajmniej mieli z tą ludnością taki kontakt handlowy. I teraz, co my wiemy, co się z tym stało? Tereny Mazowsza w XIII wieku, a zwłaszcza w XIV, były wielokrotnie najeżdżane przez Litwinów, wówczas potężnych militarnie, grabiących i dobra materialne, niszczących struktury materialne i uprowadzających ludzi. Również Litwini największe spustoszenia w tym grodzie dokonali w czasach najazdu Kiistuta w roku 1368. Wiemy, że gród ten dzielnie się bronił, Litwini nie mogli go zdobyć i postanowili nawieść drewna z Puszczy Kurpiowskiej, obłożyli całe wzgórze grubymi balami drewnianymi, podpalili to i w zasadzie w straszliwy sposób ludność z tej osady została, no można powiedzieć, wręcz uwędzona przez najeźdźców. Nawet jak na tamte okrutne czasy było to wydarzenie niepospolite, na tyle ważne, że nawet Jan Długosz zapisał dokładnie to, co się stało w 1368 roku z Grodem Półtuskim w swoich słynnych kronikach. I zniszczenie tej osady wydaje się otwierać całkiem nowy rozdział, nie tylko w dziejach tego miejsca, ale również w dziejach całego miasta. Średniowieczna rezydencja biskupia. Musimy pamiętać, mówiąc o Półtusku, a szczególnie o Zamku Biskupów Półtuskich, że od chwili powstania diecezji płockiej za czasów Bolesława Śmiałego, a więc od roku 1075, na tych terenach znajdowały się bardzo duże dobra biskupie. Po prostu diecezja została, czy biskupstwo płockie zostało uposażone w tak zwane, później nazwanie to będzie nazwane dobra zanarwiane. Dlatego siłą rzeczy biskupi płoccy już właściwie od początku istnienia diecezji w jakiś sposób tutaj wiązali się z Półtuskiem. No, najlepszy dowód, że zamiast kasztelana biskupi mieli tutaj swojego starostę, czy kasztelan został zamieniony na starostę, które w imieniu biskupów będzie zarządzał tymi terenami. Pierwszym właściwie biskupem, o którym wiemy, który bardziej niż inni wiązał się z Półtuskiem, czy związał się z Półtuskiem, był biskup Laskaris w wieku XIV. Florian Laskaris, który tutaj prawdopodobnie w Półtusku przebywał dość długo, to on najprawdopodobniej, jak dzisiaj się przyjmuje, rozpoczął budowę, czy zbudował jakiś pierwszy zamek w tym właśnie miejscu. No, myślę, że głównie właśnie z tych powodów, że tu były biskupie dobra.
pewnie często w Półtusku przebywał. Wiemy na pewno, że w Półtusku umarł w czerwcu 1333 roku. Został pochowany w Płocku, ale śmierć w tym miejscu, myślę, że w jakiś tam sposób może być dowodem na to, że Półtusk był mu bliski i to on rozpoczął budowę tutaj zamku. Biskupi XIV-wieczni zapominają także o Półtusku, czego najlepszym dowodem jest biskup Klemens Pierzchała, który przecież wystawia dokument lokacyjny miasta w 1339 roku. Biskup Piotr lokuje miasto Płock w 1237 roku, a tutaj w Półtusku też mamy biskupa płockiego, który ma swój udział w lokacji miasta. Ten akt lokacyjny zostanie powtórzony przez kolejnego biskupa płockiego, biskupa Dowiesława Sówkę w 1380 roku, a więc ten Półtusk jest tutaj ciągle w polu zainteresowania i takiej bliskości dla biskupów płockich. Bardzo ambitny, bardzo energiczny biskup płocki Paweł Giżycki, który funkcję swoją objął w roku 1439 i sprawował do roku 1463, zmienił całkowicie charakter tej rezydencji. Zbudował duży dom, czyli gotycką siedzibę w tym miejscu, a na drugim końcu wyspy, na której się znajdujemy, dokupił 3 duże działki ziemi i zbudował tam duży reprezentacyjny kościół, który dziś jest kolegiatą, a jest kolegiatą, bo biskup Giżycki powołał przy nim kapitułę. W ten sposób zamek z jednej strony wydłużonej wyspy i kolegiata z drugiej strony wydłużonej, tak wrzecionowatej wyspy zamknęły całą przestrzeń i utworzyły zupełnie unikatowy w skali polskiej układ urbanistyczny miasta z bardzo długim, ponad 400-metrowym rynkiem, zamkniętym od strony południowej rezydencją biskupią, czyli zamkiem, a od strony północnej przestrzeń tą zamykała kolegiata, czyli siedziba duchowa, rezydencja duchowa biskupa, gdzie od razu zbudowano kanonię dla kapituły. I w ten sposób zamek zdeterminował przestrzeń urbanistyczną miasta i nadał jej sens ideologiczny. Rynek rozciąga się między symbolem świeckiej władzy, świeckiej rezydencji biskupa w mieście, a symbolem jego duchowej władzy nad miastem. I tak oto dzięki biskupowi Pawłowi Giżyckiemu powstał unikatowy na skalę europejską układ urbanistyczny. Centrum renesansowej kultury na Mazowszu. Złoty okres kultury polskiej w dobie renesansu w XVI wieku był chyba jednym z najpiękniejszych, najowocniejszych w całych naszych dziejach. Jeżeli spojrzymy na dorobek tej kultury, to niemałą i niebanalną jego część odnajdziemy w XVI wieku, właśnie tu w tym miejscu, na półtuskim zamku, a mecenasami, i to takimi rzeczywiście hojnymi, ale również efektywnymi, byli rezydujący tu biskupi płoccy. W zasadzie możemy mówić, że cały XVI wiek wszyscy biskupi płoccy mieszkający na Zamku Półtuskim to wybitne figury polskiego renesansu. Od Rafała Leszczyńskiego, przez Erasma Ciołka, Andrzeja Krzyckiego, a później i być może przede wszystkim przez Andrzeja Noskowskiego, znajdziemy tutaj ogromne bogactwo przejawów wielkości ówczesnej kultury polskiej. Krzycki, jeden z najwybitniejszych polskich renesansowych poetów, ale również dyplomata, literat, człowiek wielu talentów. Przybywszy do Półtuska, niejednokrotnie zapraszał tutaj znane sobie grono wielkich renesansowych krakowskich przyjaciół,
którzy biesiadowali tutaj przy półtuskim piwie z biskupiego browaru i wiwatowali wiwat pultowiensis, wiwat półtuskie. Piwo, powstał nawet poemat o piwie, ale Krzycki sprowadził również na zamek na początku lat 30. XVI wieku drukarza z Sącza, Jana Sandewiusa, Jana z Sącza, i w ten sposób zaczął być ten właśnie zamek, to właśnie miejsce, zaczął być również pierwszą na Mazowszu drukarnią i przez kilka lat Jan z Sącza właśnie w tym miejscu drukował swoje kalendarze, takie dzieła okolicznościowe, pomniejsze. Niemniej jednak nie w Warszawie, nie w Płocku, ale właśnie w tym miejscu słowo drukowane na Mazowszu znalazło swoje pierwsze źródło. Chyba jednak jeszcze ambitniejszym przedsięwzięciem, które planował Krzycki w tym miejscu, było coś, co dzisiaj nie tylko modne, ale i powszechnie chwalone, mianowicie pomysł na wielki akt tolerancji wyznaniowej. Mianowicie Krzycki, wykorzystując swoje kontakty, zadał sobie bardzo dużo trudu, i był bardzo blisko tego, żeby na ten właśnie zamek sprowadzić na jego stare lata wielką postać reformacji europejskiej, mianowicie Filipa Melanchtona, który po śmierci Lutra szukał sobie miejsca na świecie, szukał miejsca w życiu, właśnie chcąc poszukać jakiejś płaszczyzny do ekumenizmu, któremu Filip Melanchthon był bliski. Niestety to samo odejście Krzyckiego na prymasostwo, ale również i naciski z innych stron spowodowały, że to się nie stało, ale jesteśmy w miejscu, które miało być wielkim ośrodkiem XVI-wiecznego ekumenizmu. Jakby tego było mało, mamy fundację biskupa Noskowskiego, który najpierw próbował i założył na krótko tutaj, uzyskując na to konstytucję sejmową, filię Akademii Krakowskiej, a po kilku latach, kiedy przestała ta filia funkcjonować, bo tak 1563 zaczęła, 2-3 lata zaraza spowodowała, że profesorowie nie chcieli przyjeżdżać, w 1566 roku sprowadził do Półtuska jezuitów. I oto mamy miejsce, gdzie biskup Płocki przyjmuje wielkich mistrzów polskiej kultury doby tego późniejszego renesansu, mianowicie Jakuba Wójka, który tu właśnie zaczyna tworzyć swoje pierwsze dzieła, który tu właśnie tym, co tutaj zastaje, zaczyna myśleć o napisaniu postylli. Wójka, który tu broni doktoratu, a potem mamy Piotra Skargę, ale równocześnie i zamek, i tutejsze kościoły są miejscem pierwszych w dziejach, już można powiedzieć, polskiego baroku, czy wczesnego baroku, inscenizacji teatru jezuickiego. To pierwsze na ziemiach polskich miejsca, gdzie dramat i scena jezuicka debiutują. To komnaty tego zamku, plac, dziedziniec tego zamku, gdzie dla znamienitych gości odgrywano krótkie, dialogowane scenki, gdzie śpiewał chór z bursy muzycznej, gdzie grała jezuicka kapela, czyli miejsce tętniące życiem, tętniące kulturą, słowem pisanym, dysputami, na najwyższym wtedy w kraju poziomie, ale równocześnie miejsce systematycznie rozbudowywane, bo wraz z pobytami tutaj na zamku znamienitych gości, nie wypada, żeby on byle jako wyglądał. Przyjeżdża tutaj Stefan Batory, przyjeżdża tutaj jego żona Anna Jagiellonka, kardynał
Andrzej Batory. Pojawia się w Półtusku również Jan Kochanowski, młody Jerzy Osoliński, Zygmunt III Waza nieco później wraz z królową Konstancją. Później także Władysław IV Waza, ale to już są trochę późniejsze czasy. No w każdym razie znamienici goście powodują, że zamek musi być systematycznie rozbudowywany i wraz ze wzrostem jego pozycji w kulturze, nie tylko Mazowsza, ale również w kulturze polskiej, w historii polskiej oświaty całego Półtuska, to sama bryła zamku rozrasta się w taką typową, piękną rezydencję z włoskimi najpierw ogrodami warzywnymi, z otaczającą kościół zbudowaną przez Skrzyckiego z myślą o swoim mauzoleum, a sąsiadującą dzisiaj z zamkiem kaplicą Marii Magdaleny, którą sobie zbudował jako wzór czy kopię, miniaturę może Panteonu Rzymskiego. Tak chciał być pochowany, tutaj, przy samym zamku. A biskup Andrzej Noskowski nie był wiele gorszy, bo dla budowy swojego nagrobka w kolegiacie, zresztą wzorowanego wprost na kaplicy zygmuntowskiej na Wawelu, samą płytę nagrobną Noskowskiego rzeźbi Jan Maria Padowano, ten sam co na Wawelu. A zatem najwyższych lotów kultura, najwyższych lotów sztuka, w jednym z najważniejszych złotych okresów kultury polskiej w renesansie jest tu w zasadzie codziennością. Blaski i cienie w dobie baroku i oświecenia. Wieki XVII i XVIII to zmienne koleje dziejów w zamku, tak jak zmienne były koleje polskiej historii. Zamek jeszcze w pierwszej połowie XVII wieku, w czasach biskupa Firleja, w czasach biskupa Łubieńskiego, dalej rozwijał się jako centrum kultury. Powstał nowy most arkadowy, dzisiaj w pewien sposób, można powiedzieć, determinujący widok na zamku od strony miasta, przy nim kordegardy okrągłe, takie dość zwaliste. Za to biskup Łubieński na przykład cały swój księgozbiór przekazał jako bibliotekę, bardzo bogatą bibliotekę, która mieściła się w podziemiach tego zamku, po czym tak jak cały kraj, zamek został dość poważnie zniszczony przez Szwedów w czasie potopu. Jeden jest tylko plus tego zniszczenia. Szwedzi piórem Eryka Dahlberga, nim coś zniszczyli, to malowali. I dzięki temu mamy pierwszy wizerunek zamku i pierwszy wizerunek Półtuska właśnie namalowany przez Eryka Dahlberga. Co widzimy? No spalony dach, uszkodzony, zerwany dach, resztki arkadowych łuków, takiego muru zamykającego dziedziniec od strony rzeki, także widać, że była to budowla zamknięta. Cóż z tego, jak to wszystko bardzo mocno zniszczone w potopie. Oczywiście potem stopniowo odbudowywane. No niestety, czasy III wojny północnej i zniszczeń tamtego okresu, zniszczeń, dodajmy, chyba przez nas niedocenianych, bo na pewno nie mniejszych jak te z potopu. Wielka bitwa pod Półtuskiem z 1703 roku stoczona między Szwedami a Sasami. I tam na rycinie z tej bitwy widzimy przy zamku już pierwszy drewniany most przez Narew w bezpośrednim sąsiedztwie zamku. On już wtedy, wiemy, istniał w XVII wieku i tam właśnie tym mostem resztki tych nieszczęsnych saskich kawalerzystów uciekają rozbite przed Szwedami. A potem mamy ten okres odbudowy XVIII-wiecznej, łączony tu lokalnie z rodem Załuskich, którzy na przełomie, czy właściwie od końca XVII wieku aż do lat 40. XVIII wieku byli biskupami płockimi i rozbudowywali po raz kolejny zamek aż do kaplicy, aż do jej dekoracji, bardzo zresztą eleganckiej i unikatowej kaflami delfickimi. O
aż do powstania ogrodów francuskich, włoskich. I wreszcie ostatnia faza, no ta piękna oświeceniowy epizod, który tutaj lokalnie uosabia, no też człowiek o bardzo znaczącym w historii Polski nazwisku, mianowicie biskup płocki Michał Jerzy Poniatowski, brat króla, biskup płocki, późniejszy prymas, który był bardzo dobrym gospodarzem. Tak jak stopniowo stawiano kraj na nogi, tak stopniowo za biskupa Poniatowskiego zamek wstawał z kolan. Odbudowano ogrodzenie, wyremontowano zniszczone pomieszczenia. Tutaj okupacyjne wojska rosyjskie, prochy im wybuchały, dewastowali ze ścian zrywali kandelabry. Wszystko było zniszczone. W czasach biskupa Poniatowskiego wszystko to nabiera jeszcze raz swojej świetności. Dla mnie osobiście uosobieniem świetności jest coś, co trudno nam sobie wyobrazić, mianowicie w tutejszych ogrodach istnieje przeszklona, ogrzewana całorocznie oranżeria, w której znajduje się ponad 100 drzewek pomarańczowych i cytrusowych. Wokół tego mamy ogród ze śliwami, ogród z iglastymi naszymi drzewami, 2 stawy, jeden rybny, jeden ozdobny, ale również spichlerz. I można by powiedzieć, że tak jak epoka króla Poniatowskiego zamyka okres istnienia Rzeczypospolitej, tak epoka biskupa Poniatowskiego zamyka prawie w tym samym czasie okres świetności półtuskiego zamku. On po biskupie Poniatowskim nigdy już nie wróci do swojej świetności, tak jak nigdy nie wróciła nawet do istnienia I Rzeczpospolita. Czas zaborów. W wyniku trzeciego rozbioru Polski od 1795 roku ta część Mazowsza, a zatem i biskupi Półtusk, znalazł się w rękach Prusaków. To była bardzo istotna zmiana, dlatego że władze pruskie przystąpiły do sekularyzacji majątku kościelnego. Zatem Półtusk, będący własnością biskupów płockich, został im odebrany i stał się własnością królów pruskich, czyli miastem, byśmy powiedzieli, no, według naszych standardów takim państwowym, tak? Ale nie zamek. Zamek pozostawiono w rękach biskupów płockich. No tylko właśnie, potężny zamek, dóbr już nie ma i był problem z jego utrzymaniem. Jakby tego było mało, krótko po panowaniu pruskim przyszedł okres wojen napoleońskich. On się w dziejach Polski zaznaczył bardzo boleśnie. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego radosnego obrazu, który nam zostawia opis zawarty w Panu Tadeuszu, czyli tych wkraczających wojsk napoleońskich, triumfujących, niosących wolność, niosących nadzieję. Tutaj też tak było. 26 grudnia 1806 roku pod Półtuskiem rozegrała się wielka bitwa wojsk francuskich z głównymi siłami rosyjskimi feldmarszałka Benningsena. Siły stron były ogromne, łącznie szacuje się, że ponad 60 000 ludzi. Bitwa była bardzo krwawa. W zasadzie można by powiedzieć, że żadna ze stron nie osiągnęła tego, co zamierzała. Francuzi zamierzali rozbić siły rosyjskie, ale zostali zaskoczeni. Nie przegrali bitwy, tocząc ją przy przewadze rosyjskiej, ale Rosjanie bez trudu zdołali im wieczorem ujść na drugi brzeg Narwi, paląc most. Rosjanie też nie tego się spodziewali. No, można by powiedzieć, że oddali pole bitwy przy przewadze. Kilka tysięcy ludzi zginęło. W którymś momencie bitwy część sił francuskich została odcięta od reszty i Rosjanie dokonali w takim błocie po kolana, po pas rzezi
tych odciętych Francuzów. Francuzi wkroczyli do miasta po opuszczeniu przez Rosjan. Na miejsce bitwy przyjechał Napoleon. Z tego okna, które widać trochę za mną, Napoleon wściekły oglądał odwrót Rosjan za Narew. Nie był w stanie ich dogonić, most został spalony. Dopadł ich, jak wiemy, pod Iławą Pruską, ale jeszcze wtedy ich nie zwyciężył. Kampania trwała dalej. Natomiast tu był szpital rannych Rosjan. No, szpital, proszę Państwa, to nie taki dzisiejszy rzecz. No, po prostu można by powiedzieć, żeby żołnierze nie umierali na dworzu. Na słomie opatrywano rany w sposób polowy. Komu się udało amputację, czym piłą, siekierą? No piłą, tak. Przede wszystkim, więc raczej taka, że tak powiem, miejsce cierpień. Dlatego Napoleon nie zamieszkał na zamku, przeniósł się do kamienicy. Za to Francuzi, wkraczając do Półtuska w odwecie za to, co się stało w bitwie, wymordowali większość rosyjskich rannych. To się też działo tutaj. Więc nie tylko to piękno pana Tadeusza, nie tylko ten romantyzm Napoleona patrzącego z lunetą w okno za uchodzącymi Rosjanami, ale również śmierć, zniszczenie wojen napoleońskich. Te mury były świadkami bitwy pod Półtuskiem i czy właściwie tego, co się działo bezpośrednio po niej. A bitwa pod Półtuskiem z 1806 roku była przez Napoleona uważana za wyjątkowo krwawą, wyjątkowo ciężką i bez wahania kazał ją umieścić potem na łuku triumfalnym w Paryżu. Powstanie listopadowe to oddzielny epizod, może w mniejszym stopniu związany z zamkiem, w mniejszym stopniu z postawą biskupa Prażmowskiego, który tutaj przebywał na zamku, który zachowywał przed powstaniem i w trakcie jego dzielną postawę, za to mniej dzielną w chwili upadku powstania. Ważniejsze rzeczy się działy tutaj w powstaniu styczniowym. Mamy przepiękny opis próby ataku na zamek powstańców styczniowych, opisany w pamiętniku pułkozica Plichty, kiedy zamek został za Narwi ostrzelany przez powstańców. Rosjanie zgasili światła, oddali salwę, powstańcy się wycofali. Barwny epizodik, ale coś, co wpisywało się w ogólną tragedię powstania styczniowego i żałoby narodowej po powstaniu, rozegrało się także w murach zamkowych. Mianowicie był początek 1964 roku, powstanie dogorywało, kiedy mieszkańców tych znamienitszych rodzin półtuskich obudziła carska policja i kazała natychmiast z rodzinami iść na bal. Tu na zamek do Półtuska. Rosjanie urządzali sobie bal. Wyglądało to po przybyciu na miejsce jeszcze gorzej, dlatego że mężczyzn zamknięto w oddzielnych pomieszczeniu, kobiety zabrano i w takich strojach, w jakim były zmuszane do tego, żeby tańczyć z Rosjanami właśnie w okresie odbywania żałoby narodowej. Było to na tyle trudne, na tyle bolesne przeżycie, że ten czarny bal, czarny bankiet znalazł swoje opisy w prasie polskiej. Jest to taki klasyczny przykład tego, jak łamano tą żałobę w trakcie i po powstaniu, tą żałobę narodową. To tutaj również na zamku. 3 lata później, w 1867 roku, zamek został zabrany biskupom płockim ostatecznie. Stał się własnością władz carskich i władze carskie osiedliły się na zamku, przekształcając go w siedzibę lokalnych władz administracyjnych. Nie jest to nigdy dobrze dla żadnych pomieszczeń, które mają być reprezentacyjne, mają mieć charakter dworski, jeżeli wchodzą tutaj urzędnicy. Zwłaszcza, że Rosjanom na tym nie zależało, więc no to jest okres, kiedy zamek przestaje być zamkiem, te pomieszczenia przestają mieć
te dekoracje, zamalowuje się je, stopniowo się niszczy się kaplice, usuwa się wszelkiego rodzaju polichromie, obrazy i zamiera ten zamek jako zamek i w takim stanie zastaje go polska niepodległość w 1918 roku. Przez koleje i zakręty XX wieku. W listopadzie 1918 roku półtuszczanom udało się wypędzić z miasta Niemców poza koszarami, ale opanowali m.in. ten budynek i ten budynek wkracza z półtuszczanami, z Półtuskiem w okres dwudziestolecia międzywojennego. Wkracza symbolicznie, bo staje się od razu siedzibą polskich władz powiatowych. W dwudziestoleciu międzywojennym rezydują tutaj polskie władze powiatowe. Ciężkie walki toczone pod Półtuskiem w 20 roku i ogólna sytuacja dość złożona na froncie po Bitwie Warszawskiej powodują, że jeszcze w 1920 roku, tuż po Bitwie Warszawskiej, Półtusk i plac na zamku nawiedza premier Witos, który odbywa szereg takich wizyt gospodarskich, mających pokrzepić ludzi, zachęcić chłopów do ułożenia dalszego na rzecz wojska. Ta wizyta jest bardzo dokładnie opisana. Witosa na Zamku Półtuskim oczywiście jest witany, są kombatanci, ludzie w strojach kurpiowskich. Witos wygłasza płomienne przemówienie, wyściskuje komendanta, ale przyprowadzają mu też jednego z fornali, jednego ze zdrajców, który tutaj dostał kilka kij za wywożenie, za kradzież bydła po prostu. Więc ta wizyta ma też charakter dramatyczny, ale cóż to jest? To miejsce to sceneria okoliczności Bitwy Warszawskiej z 20 roku i nieco późniejszych wydarzeń. Mamy też fragmenty filmu z wojny 20 roku, gdzie widać, jak żołnierze polscy forsują narew właśnie pod Półtuskiem, gdzie w tle widać zamek. Więc kolejny epizod z historii Polski, którego cząstka rozgrywa się w tym miejscu. Władze są tutaj przez całe dwudziestolecie międzywojenne. W 1939 roku we wrześniu Półtusk zajmują Niemcy i też wchodzą na zamek. Śladem pobytu Niemców w czasie II, na szczęście nie ma tutaj siedziby Gestapo, na szczęście nie tutaj są segregacje ludności polskiej, ale jak wynika ze wspomnień, właśnie tu na terenie Ogrodu Zamkowego doszło do dramatycznych scen związanych z wysiedlaniem Żydów z Półtuska w 1939 roku. To tutaj, na terenie Ogrodu Zamkowego, część z tych, która przeżyła, nieliczna garstka z tych Żydów, ostatni raz widziała swoją matkę, swojego ojca, swojego brata. Tu przy Zamku Półtuskim zmuszony do przepłynięcia Narwi rabin Półtuska został na drugim brzegu zastrzelony przez Niemców, więc to miejsce to również pomnik nieodłącznej części naszej historii, czyli Holokaustu. Niemcy zostawiają po sobie jeszcze jedną rzecz, mało widoczną, subtelną. Mało kto dziś zdaje sobie sprawę z faktu, że to Niemcy dobudowują piętro nad skrzydłem zamku od strony rzeki. Robią to tak dyskretnie, że jeżeli się tego nie wie, to trudno to dostrzec w budynku, w architekturze. Po II wojnie światowej władze powiatowe zostają na zamku, ale zaczyna się dyskusja, co zrobić z tym obiektem. W sumie jest to dyskusja, część dyskusji bardzo ważnej, która się odcisnęła piętnem na historii Półtuska. Co zrobić z tym obiektem? To część pytania, jaki jest pomysł na Półtusk w PRL. Czy Półtusk ze swoją tradycją
będzie rozwijany, na przykład tak jak Ciechanów w kierunku miasta wojewódzkiego, czy Ostrołęka, proszę zobaczyć, czy też nie, zachować w jakiś sposób jego tradycje. Nie ma kolei, więc iść w rozwój rekreacji, kultury, turystyki. Wygrywa to drugie rozwiązanie i losy zamku to jest właśnie część tej decyzji. Pierwotnie planowano jeszcze w latach 70., żeby tu zrobić wielkie muzeum zabawek na całą Polskę. To niestety czy stety się nie udało i w latach 70. zapada decyzja razem z tym gierkowskim otwarciem się na zachód, czyli otwarciem się również na Polonię, żeby w Półtusku zrobić Dom Polonii. W 1989 roku, w zasadzie już w fazie, kiedy trwa okrągły stół, to miejsce znowu zyskuje swój nowy sens. Staje się domem Polonii, ale staje się tym domem Polonii już nie w PRL-u. Staje się u progu odradzającej się niezależnej państwowości polskiej. U progu, można by powiedzieć, III RP, zamek zyskuje swój zupełnie nowy sens. Dom Polonii i Światowe Centrum Polonii imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Niewiele jest miejsc w dziejach Mazowsza, Rzeczypospolitej, takich jak Półtuski Zamek, miejsc wpisanych w historię Polski, w dzieje Rzeczypospolitej. Dziś Zamek Półtuski pełni funkcję Domu Polonii i od wielu, wielu lat przyjmuje Polaków, można powiedzieć, z całego świata, ze wszystkich kontynentów. Zjeżdżają się tutaj jak do swojego domu, bo często ten dom, ich dom rodzinny, utracony gdzieś na Kresach, bądź też na obecnych terenach Rzeczypospolitej poprzez to, że przez dzieje, przez całe lata potomkowie rodów naszych emigrowali przecież z ojczyzny za chlebem, ale też w obawie przed zaborcą, często też po różnego rodzaju konfliktach zbrojnych, po II wojnie światowej, ale też najnowsze dzieje, czasy Solidarności, również pamiętamy o tym bilecie w jedną stronę. Dziś wszyscy ci, którzy utracili swój dom ojczysty tu w Polsce, mogą liczyć na to, że istnieje taki dom, wspólny dom dla Polaków mieszkających poza granicami kraju i tym domem jest właśnie Półtuski Dom Polonii. Zamek Półtuski w chwili obecnej pełni, od początku swojej działalności pełni rolę Centrum Polonii Świata. Zresztą tak też nazywany jest przez Polonię i Polaków na całym świecie, że jest to Centrum Polonii i Polaków na całym świecie. Ze względu na jego historię, ze względu na to, jak on został odtworzony, każdy Polak przyjeżdżający tutaj, czy Polonus przyjeżdżający z zagranicy Polski, czuje się tutaj świetnie, czyli jakby wraca swoimi myślami do historii swoich przodków. W 1989 roku władze państwa polskiego podjęły decyzję, żeby taki dom, który był w planach i został zbudowany w okresie międzywojennym, został zburzony w pierwszych dniach II wojny światowej, żeby taki dom właśnie tutaj w Półtusku zbudować. Dziś my możemy z tej idei, która ma ponad 100 lat, korzystać, bo tak jak wspomniałem, w lipcu 1989 roku został tutaj przebudowany, wyremontowany budynek dawnego Zamku Biskupów Płockich na potrzeby właśnie Półtuskiego Domu Polonii. Właścicielem zamku czy Domu Polonii w Półtusku jest Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Jest to dla nas jednocześnie zaszczyt, ale również zobowiązanie, dlatego że tu też musi być wytworzony odpowiedni klimat, żeby właśnie ci Polacy przyjeżdżający z zagranicy, żeby mogli poczuć ducha po pierwsze polskości, żeby oni mogli czuć się tutaj zaopiekowani i temu
tu jest wspaniała kuchnia, są wspaniałe pomieszczenia, gdzie takie spotkania Polonii i Polaków na całym świecie mogą się odbywać. Ten dom budowany był na różnych fundamentach, na różnych filarach. Jednym z tych filarów było zachowanie i pielęgnowanie polskiej tradycji polskiego stołu, stąd też prowadzone są tutaj zajęcia z savoir vivre przy stole i dla dzieci, i dla dorosłych. To już grubo ponad 100 000 uczestników tych zajęć, ale również z pietyzmem pielęgnowana jest tradycja polskiej kuchni. Otworzyliśmy tutaj setki receptur z dawnych ksiąg kuchni polskiej, kuchni litewskiej, kuchni kresowej, a przede wszystkim kuchni myśliwskiej. Za sprawą poprzedniego dyrektora, wieloletniego dyrektora świętej pamięci, już niestety Grzegorza Rusaka, udało nam się te wszystkie receptury pisane staropolszczyzną przenieść na współczesny język, na współczesne miary, ale przede wszystkim odtworzyć smak tych potraw właśnie XVIII, nawet XVII-wiecznych, które stanowiły o polskiej kulturze, o polskiej kuchni. A muszę powiedzieć, że wcale nie było to takie proste i łatwe, więc dzięki temu w polskiej kuchni Domu Polonii możemy pochwalić się odtworzeniem, myślę, że około 500 receptur, dawnych receptur kuchni polskiej. To jest ogromnie ważna spuścizna tych 33 lat działalności Półtuskiego Zamku. Kolejnym filarem, jak wspomniałem, jest ta bardzo istotna idea przekazywania tradycji, zachowania się w ogóle nas, Polaków, przy stole. Każdy z nas wynosił z domu, tak jak się to mówi, najważniejsze zasady zachowania. Już nie mówimy o kulturze osobistej, ale o tych podstawowych zasadach zachowania się przy stole. O tym, czym różnimy się od wielu narodów świata, jak należy jeść chleb przy stole, że tradycją Polaków na emigracji choćby, czy poznawano naszych rodaków na emigracji, na wielkiej emigracji, po tym jak łamali chleb. Oczywiście staramy się pielęgnować też tradycje dotyczące polskiego stołu, ale również tradycji stroju. Nasi pracownicy, ci, którzy zajmują się bezpośrednią obsługą, często ubrani są w kontusz szlachecki, w żupan. Kanonierzy mają stroje z epoki Stefana Batorego. Trzeba pamiętać, że mamy swoje armaty XVII-wieczne, ale również posiadamy swoją flotę, można powiedzieć, na rzece, co stanowią nasze gondole odtworzone z dawnych czasów jako tak zwane baty przewożące dawniej zboże, później żwir, piasek do odbudowy Warszawy choćby. Również staramy się pielęgnować tradycje związane ze sztuką, polską sztuką. Dolny Krużganek Półtuskiego Zamku jest miejscem wielu wystaw. Te wystawy, czy malarskie, czy rzeźbiarskie, stanowią miejsce właśnie dla naszych artystów kresowych. Tu mogą się ci artyści pokazać ze swoją twórczością. Od wielu lat specjalizujemy się w rekonstrukcji bitwy, czy też może fragmentu bitwy pod Wiedniem, w której udział bierze husaria. W ramach tej rekonstrukcji mamy 2 turnieje. Jeden z turniejów to jest kończący Ligię Husarską, czyli takie Mistrzostwa Polski Husarii, które odbywają się w Półtusku od 2 lat, ale również mamy swój turniej, który trwa już około 10 lat. To jest turniej o pierścień Lwa Lechistanu króla Jana III Sobieskiego. Na te rekonstrukcje przybywają husarze z całej Polski, z kilku obiektów zabytkowych, zamków, które to mają swoich rekonstruktorów. I tutaj na błoniach Półtuskiego Zamku odbywa się po pierwsze rekonstrukcja bitwy pod Wiedniem, ale również turnieje rycerskie z udziałem naprawdę dosyć dużej widowni. Jest często tutaj około kilku tysięcy widzów, tak na turnieju, jak również na tej bitwie, rekonstrukcji bitwy, która się zawsze odbywa w sobotę, a w niedzielę turniej. Dom Polonii w Półtusku był taką główną bazą dla wszystkich zjazdów Polonii i Polaków na całym świecie. Tutaj organizowaliśmy w oparciu o Dom Polonii wszystkie spotkania Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, spotkania Rady Polonii Świata, więc jakby to jest nie tylko z nazwy Centrum Polonii Świata, ale autentycznie każdy Polak przyjeżdżający do Polski czuje się tutaj dobrze, czuje się tutaj zaopiekowany i temu właśnie służy, jakby to jest ta misja pełniona przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska, bo
wszystkie cele działalności Stowarzyszenia Wspólnota Polska polegające na wspieraniu Polaków na całym świecie, czyli wspieranie kultury, nauczanie języka w środowiskach polskich i polonijnych na całym świecie, jak również remont szkół polskich, budowa obiektów służących właśnie rozwijaniu tej działalności kulturalnej. To są właśnie zadania państwa polskiego, które ma wobec Polonii i Polaków na całym świecie, a przecież wiemy doskonale, że tych Polaków na całym świecie szacuje się, że jest około 20 milionów, z czego, jak wiemy, najwięcej w Stanach Zjednoczonych. Kolejnymi takimi, ja bym to nazwał, imprezami czy akcjami, które są niezwykle istotne, które odbywają się w Półtuskim Zamku, to jest Lato z Polską, zapoczątkowane czy zainicjowane przez pana marszałka Macieja Płażyńskiego, ówczesnego prezesa Wspólnoty Polskiej, gdzie na Półtuskim Zamku przebywało od 200 do 250 młodych Polaków. Uznano, że nie ma lepszego zaszczepienia polskości wśród młodych Polaków, jak właśnie dotknięcie tej polskości, jak kontakt z językiem polskim, kontakt z historią Polski, którą przecież mamy naprawdę wspaniałą. Tak? Kolejnym jakby takim akcentem, trochę chcę właśnie powiedzieć o zespołach folklorystycznych. Wokół tego folkloru, paradoksalnie czasami obśmiewanego w Polsce, tworzą się grupy, szczególnie właśnie w takich krajach jak Brazylia, Argentyna, bo oni tej polskości mają daleko do Polski. Często są to środowiska biedne, więc nie mogą sobie pozwolić na przylot do Polski i również stamtąd też przyjeżdża młodzież, głównie młodzież pracująca w zespołach folklorystycznych. Kolejnymi celami działalności Stowarzyszenia Wspólnota Polska to jest oddziaływanie na młode pokolenie poprzez sport. W ubiegłym roku gościliśmy tutaj Polonię i Polaków z całego świata. W Półtusku odbywały się igrzyska polonijne, ale również odbywają się w Półtusku imprezy cykliczne, sportowe, takie jak biegi imienia Ireny Szewińskiej, Pole Basket, Young Football Cup, gdzie przyjeżdżają młodzi Polacy i też poznają tę historię tutaj na miejscu. Począwszy od działalności tej takiej codziennej, gastronomicznej, hotelowej, jesteśmy bardzo często w imieniu państwa polskiego przedstawicielami kuchni polskiej w różnych przyjęciach organizowanych poza ojczyzną, choćby właśnie w Brukseli, w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej. Było nam dane przygotowywać przyjęcia staropolskie, kuchni myśliwskiej, jako reprezentanci państwa polskiego. Bardzo często obsługujemy przyjęcia dyplomatyczne w różnych placówkach, dawniej na wschodzie, w Mińsku, w Winicy na Ukrainie. To również dużo różnych przyjęć przygotowanych w Warszawie dla instytucji państwowych z udziałem najwyższych władz państwowych, prezydentów, premierów Rzeczypospolitej, ale również władz kościelnych, co dla nas jest bardzo istotne, bardzo ważne. I takim przyjęciem była obsługa pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II w Lwowie, którą od strony takiej właśnie formalnej, hotelowej, gastronomicznej, z przygotowaniem uroczystego obiadu w Lwowie, nasza tutaj załoga Półtuskiego Domu Polonii przygotowywała. Pięknie wpisuje się też w działalność Stowarzyszenia Wspólnota Polska repatriacja, tak może nazwę to takim hasłem repatriacja. Dom Polonii w Półtusku od 2017 roku pełni rolę ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów ze wschodu. Wykonuje zobowiązanie wobec Polaków na wschodzie, które jakby nie zostało przez lata spełnione przez Polskę. I tutaj chcę jakby zaakcentować tę ogromną rolę obecnego dyrektora Domu Polonii w Półtusku, który z wyjątkową troską, zaangażowaniem opiekuje się czy troszczy się o repatriantów. Moi dziadkowie w 1939 roku zostali zesłani jako osoby narodowości polskiej do Kazachstanu. I mimo tego przez tyle lat cała nasza rodzina posługiwała się językiem polskim w takim stopniu, powiem, bliskiej rodzinnej rozmowy. I przez tyle lat marzyliśmy, że powrócimy tutaj do Polski, do naszej ojczyzny. Na zaproszenie pani Beaty Szydło, premier Polski, w 2016 roku przyjechałam tutaj
do Polski w ramach repatriacji. Była to pierwsza grupa pilotażowa i to spotkanie z zamkiem rozpoczęło nową drogę, zaczęło nowe życie moje. Tak, że tutaj poznałam dużo osób bardzo zaangażowanych w pomoc Polakom ze wschodu, w pomoc znalezienia pracy, w pomoc i podtrzymywania tych rodzin repatriantów. Znalazłam tutaj dobre serce, znalazłam tutaj otwarte oczy, otwarte ramiona rodaków, którzy nas tutaj przyjęli. I od tego czasu już cała ta nowa rzeczywistość zaczęła wpływać tak, że zostałam tutaj w Półtusku. Staramy się, by ci goście, którzy nas odwiedzają z tak dalekich stron często, po raz pierwszy będąc w Polsce, czuli się jak we własnym domu. I to jest nasza idea, którą staramy się tu pielęgnować, według nawet, byśmy powiedzieli, łacińskiej frazy gość w dom, Bóg w dom, czy hospes hospiti sacer, gość gospodarzowi świętym. Tą ideę, tą myśl przyjęliśmy jako myśl najważniejszą, jeśli chodzi o ideę tutaj naszego hotelu, ale przede wszystkim domu, bo w nazwie naszego obiektu występuje słowo dom, a słowo dom, tak jak w każdym znaczeniu, w każdym rozumieniu naszym, znaczy coś więcej niż hotel. Dla zaakcentowania, że jest to ważny obiekt dla Polonii na całym świecie, tak jak powiedziałem, nazywany stolicą Polonii świata, Dom Polonii w Półtusku, w roku ubiegłym z pewnym poślizgiem z okazji 30. rocznicy powołania Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Dom Polonii w Półtusku nosi nazwę od ubiegłego roku, od września ubiegłego roku, Światowe Centrum Polonii imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Więc zarówno sam tytuł Światowe Centrum Polonii to jest spełnienie naszych marzeń, jakby uhonorowanie tego zamku półtuskiego pełniącego taką właśnie misyjną rolę wobec Polonii i Polaków, ale również i imię Ignacego Jana Paderewskiego jest, myślę, stosowne do misji Wspólnoty Polskiej, która pełni wobec Polonii i Polaków na całym świecie. I oto w miejscu, które być może od czasów Polan, od początków państwa polskiego kształtowało w tym miejscu ważne dziejowe momenty, w miejscu, które pokazywało procesy osadnicze dokonujące się w średniowieczu, w miejscu, które uświetniało się wraz ze wzrostem jagiellońskiej potęgi od form gotyckich aż po świetność doby renesansu. Ale też i w miejscu, które jak państwo polskie doznawało zniszczeń wojennych, choćby w dobie potopu czy III wojny północnej. W miejscu, które było momentem, przestrzenią cierpienia narodu polskiego w dobie rozbiorów, ale też jego triumfu w XX wieku, aż po współczesność, po Dom Polonii dla Polaków, którzy wrócili tu ze wschodu. W takim miejscu jesteśmy. I to miejsce, jak w soczewce, pokazuje nam w zasadzie, można powiedzieć, wszystkie ważne momenty w historii Polski. Ich egzemplifikację zobaczymy w tych murach w środku, wokół tych murów, a jeżeli się dobrze rozejrzymy, to będziemy ją również mogli poczuć. Zapraszam Państwa.